Jaki był 2018? Upadają sprywatyzowane PKS-y, na świecie testowane są kolejne autonomiczne środki transportu. Drożeją prawa do emisji dwutlenku węgla. Wiele miast wymienia swój tabor autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy. Miasta przygotowują nowe trasy tramwajów i trolejbusów, a budowa całej drugiej linii metra jest już przesądzona. Do transportu odważnie wkraczają technologie, przybywa też współdzielonych pojazdów. Strefy czystego transportu to pomysł na walkę ze smogiem komunikacyjnym. Duże zmiany również na rynku producentów taboru. O tym i kilku innych tematach porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Od wielu lat, przy braku wiążących regulacji do organizacji transportu regionalnego, upadają kolejne przedsiębiorstwa wykonujące przewozy, a kursy są systematycznie zawieszane. W 2018 mieliśmy nasilenie tego zjawiska, bo zlikwidowano bądź rozpoczęto likwidację oddziałów firmy Mobilis w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Piotrkowie Trybunalskim, grupy Arriva w Węgorzewie, Kętrzynie, Bielsku Podlaskim, Sędziszowie Małopolskim, Prudniku i Kędzierzynie-Koźlu oraz m.in. PKS-u Lubliniec i Gniezno. W poprzednich latach długość linii komunikacji regionalnej malała średnio od 6 do 8% rocznie. Tymczasem nadal czekamy na nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie procedowany jest 9. projekt tej ustawy. Ma ona wyjaśnić obowiązki i zobligować samorządy do organizacji transportu zbiorowego. Ciekawym zjawiskiem jest natomiast rozwój sieci linii lokalnych w aglomeracji warszawskiej, organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Działa w niej już prawie 50 linii, których podstawowym zadaniem jest obsługa podwarszawskich gmin. Rośnie też liczba gmin przystępujących do biletu metropolitalnego. Ustanowiony w 2017 roku rekord prędkości Hyperloopa 386 km na godzinę pobito w minionym roku o zaledwie 21%. Nowy rekord to 467 km na godzinę. To nadal niewiele ponad 1/3 założonej prędkości maksymalnej dla tego środka transportu, która miała wynosić 1200 km na godzinę. Pomysł Ilona Muska przemieszczania się w tubach ewoluował też w podziemne podróże samochodami pod miastami. Autostradowe tunele miałyby zapewniać szybki przejazd pomiędzy wybranymi punktami miasta. Zaprezentowano 3-kilometrowy odcinek testowy, jednak gigantyczną wadą pokazywanego systemu jest infrastruktura na krańcach odcinka. Windy, którymi podróż zajmuje cenne sekundy i taki element jest znacznym ograniczeniem przepustowości systemu. Tunele autostradowe miały rozwiązywać problem ograniczonej przepustowości sieci ulicznych miast, a tymczasem będą generować nowe problemy z przepustowością. Firma Volocopter zaprezentowała z kolei pomysł stworzenia systemu lekkich, powietrznych taksówek. Wracając już jednak na ziemię, prowadzone są kolejne testy autonomicznych pojazdów. Siemens wyposażył w czujniki tramwaj w Poczdamie. Za granicą w ruchu ulicznym pojawiają się też kolejne autonomiczne mikrobusy i autobusy. W obliczu rozwoju komunikacji tramwajowej i również autobusów elektrycznych wszystkich zmroziły zapowiedzi dostawców energii o wzroście jej ceny. Rozpisujące przetargi na energię spółki tramwajowe otrzymały oferty oznaczające wzrost stawek nawet o 60%. Podwyżka wynika z 4-krotnego wzrostu cen praw do emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz droższego węgla importowanego z Rosji. Tak drastyczna zmiana mogłaby zachwiać polską gospodarką i z tego względu rząd pracuje nad planem naprawczym. Polega on na obniżeniu akcyzy na prąd oraz wprowadzeniu rekompensat w 2019 roku. Co nas czeka jednak w 2020 roku? Tego jeszcze nikt nie wie. To z pewnością dobry moment, żeby w transporcie myśleć o rozwiązaniach energooszczędnych.
Efekty nowej perspektywy finansowania środków unijnych najszybciej widać w taborze autobusowym polskich miast. Solaris, główny dostawca autobusów miejskich, miał pełne ręce roboty. Sporo zamówień zgarnęli też w ostatnich latach mniej aktywni producenci, tacy jak MAN, Volvo czy Scania. Toruń czy Tarnów swoimi zamówieniami zastępują 1/3 floty. Dla Torunia był to istotny rok, bo flota kursujących po mieście średniopodłogowych Jelczy została zdziesiątkowana i dziś na co dzień kursuje już tylko kilka autobusów tej marki. Kamień milowy w postaci 100% floty autobusów niskopodłogowych w 2018 roku osiągnął Lublin. Ogromne zamówienia nowego taboru ma za sobą też Kraków. Do ruchu wprowadzono 161 autobusów. Wszystkie dziś kursujące autobusy po tym mieście spełniają co najmniej normę spalania Euro 5. Wraz z wymianą taboru postępuje elektryczna rewolucja w transporcie autobusowym. W 2018 roku liczba elektryków w rękach przewoźników wzrosła dwukrotnie. Kończą się dostawy 47 Ursusów dla MZK w Zielonej Górze. To było największe zamówienie w realizacji. Po 10 nowych elektrobusów pojawiło się też w Warszawie i Szczecinku. Operatorzy rozpisali kolejne duże przetargi. Warszawa na 130 autobusów, Poznań na 21. Na nowe 36 trolejbusów bateryjnych, w tym przegubowce, czeka Gdynia, a pierwsze sztuki już w 2018 roku zobaczyliśmy. Zły odbiór zaliczył projekt wdrożenia elektrobusów w Rzeszowie, gdzie 10 pojazdów dostarczono, ale już kilka miesięcy stoją w zajezdni ze względu na niegotową infrastrukturę ładującą na obszarze miasta. Za nami też niestety pierwszy pożar autobusu elektrycznego. Ursus miejskich zakładów autobusowych w Warszawie zapalił się 20 listopada około godziny 5 rano na terenie zajezdni autobusowej Woronicza. Tymczasem trwa przetarg Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie polskiego autobusu elektrycznego. Wystartowały 3 konsorcja: Politechniki Śląskiej, Ursus Bus oraz Autosanu. Wszystkie dopuszczono do fazy badań i rozwoju. Czekamy też na debiut nowego producenta na polskim rynku autobusów elektrycznych, firmy Rafaco z Raciborza, działającej w branży energetycznej. Na europejskim rynku ze standardowymi autobusami elektrycznymi zadebiutował z kolei MAN i Mercedes. Ten drugi rozpoczął już produkcję seryjną, a MAN zapowiedział jej rozpoczęcie dopiero na 2020 rok. Nowe zakłady w Europie otworzyli chińscy producenci. Co ciekawe, zarówno Byt, jak i CRRC we współpracy z Ikarusem zlokalizowali je na Węgrzech. Nowych pomysłów na elektrobusy jest jednak coraz więcej. Rosjanie proponują umieszczenie baterii w przyczepce ciągniętej przez autobus. Flixbus testuje natomiast autokar elektryczny Byt w Niemczech, na trasie między Frankfurtem a Mannheim. Sceptyczny względem autobusów elektrycznych Tarnów postawił na autobusy gazowe, których do ruchu wprowadził 21 sztuk. Ekonomia pojazdów zasilanych ekologicznym napędem CNG bądź LNG względem pojazdów diesla miała poprawić się po wprowadzeniu przez rząd w minionym roku zerowej akcyzy na te paliwa. Jednak cena w ciągu całego 2018 roku nie spadła, a wzrosła o 30 groszy do poziomu ponad 3,70 zł. Przetarg na 43 nowe autobusy CNG prowadzą Tychy, nowe Scanie weszły do ruchu w Warszawie, a miejskie zakłady autobusowe zamówiły 110 manów CNG. Popularnością w minionym roku cieszyły się też napędy hybrydowe, na które zdecydowała się część polskich miast. Nowe tramwaje w minionym roku pojawiły się we Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu. Najciekawszym wśród nowych pojazdów jest poznański Modelus Gamma, pierwszy seryjny pojazd tego modelu spośród 50 sztuk zakontraktowanych przez poznańskie MPK. Nietypowe pojedyncze wagony pojawią się w Elblągu i sieci tramwajów śląskich.
Przewoźnicy podpisali umowy z Modertransem. Solaris wraz ze Stadlerem zaprezentowali projekt tramwaju dla Krakowa. Grudziądz swoje zakupy nowego taboru odsuwa w czasie, a Poznań myśli o zakupie 45-metrowych tramwajów, testując trójskład 105 na swojej sieci. Olsztyn czeka na produkcję tureckich tramwajów Durmazlar Panorama. Również w tym roku nie udało się rozstrzygnąć największego postępowania tramwajowego w Polsce dla tramwajów warszawskich. Najbliżej kontraktu na maksymalnie 213 nowych tramwajów jest dziś koreański Hyundai. O ile przetargi na nowe pojazdy w miarę trzymały się przewidzianych budżetów, tak zdecydowanie trudniejszą sytuację mieliśmy na rynku budowlanym. W przetargu na budowę drugiej trasy północ-południe w Olsztynie najtańsza oferta o 60% przekroczyła budżet. Miasto unieważniło postępowanie, odchudza projekt trasy oraz czeka na przejście pierwszej górki z zamówień w budownictwie. Problem z rozstrzygnięciem mają przetargi na przebudowę Placu Wolności w Łodzi czy budowę trasy na Nowy Dwór we Wrocławiu. Zamówienie wrocławskie podzielono wręcz na 22 części, ale również to nie pomogło w znalezieniu wykonawców. Wykonawcę znalazł jednak Poznań do budowy trasy tramwaju na Naramowice. Rozbudowę sieci trolejbusowej prowadzą z kolei Tychy i Lublin. Kraków zwiększył wykorzystanie obecnej sieci tramwajowej, maksymalizując częstotliwości kursów. Teraz w centrum przepustowość może zwiększyć już tylko budowa nowych tras podziemnych. Warszawa przygotowuje dokumentację projektową rozwoju sieci tramwajowej w 3 kierunkach: do Winnicy, na Gocław i z Dworca Zachodniego na Wilanów. 2018 nie przyniósł odpowiedzi na pytanie o dalszy los łódzkich tramwajów podmiejskich. Ze względu na przekroczony budżet pod znakiem zapytania stał nawet remont trasy do Pabianic. W obecnych okolicznościach żadne z pozostałych polskich miast nie myśli o budowie nowej sieci tramwajowej. Rok 2018 to rok rozbudowy drugiej linii metra w Warszawie. Prace przebiegają pomyślnie i jesienią 2019 spodziewamy się otwarcia odcinka na Targówek wraz z 3 stacjami. Równocześnie w 2018 przeprowadzono postępowania przetargowe i wybrano wykonawcę realizacji wszystkich pozostałych odcinków drugiej linii metra oraz stacji techniczno-postojowej Mory. Jak bardzo metro w Warszawie jest potrzebne, najlepiej pokazują okolice krańcowej dziś stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego. Każdy skrawek terenu wokół stacji jest obecnie zabudowywany biurami, a w nieco dalszej odległości mieszkaniami. Już dziś problemy sprawia jednak łącznik obu linii metra, który w godzinach szczytu jest zatłoczony, a wraz z rozwojem drugiej linii będzie tam jeszcze więcej przesiadających się pasażerów. Temat wyborów samorządowych w Warszawie zdominowały koncepcje budowy kolejnych 3., 4., 5., a nawet 6. linii metra. Czas na krótki przegląd wiadomości z kraju. Jaworzno w wakacje wprowadziło rewolucyjną taryfę biletową z biletem rocznym za 180 zł. Pasażer komunikacji miejskiej może podróżować więc po całej sieci PKM Jaworzno dziennie za 50 groszy. Nowa komunikacja miejska pojawiła się m.in. na Dolnym Śląsku w gminach Środa Śląska i Strzelin oraz w Wielkopolsce, w Pobiedziskach, Rawiczu oraz Kostrzynie Wielkopolskim. Nowe komunikacje w większości obsługują autobusy z napędami alternatywnymi, gazowym CNG, hybrydowym bądź elektrycznym. Rok 2018 był ostatnim rokiem działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Zmiany związane są z uchwaleniem górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, na terenie której powołano Zarząd Transportu Metropolitalnego. Poza KZK-GOP do ZTM-u wchłonięto też Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach oraz Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Nowy zarząd ma doprowadzić do ujednolicenia taryf na swoim obszarze działania oraz lepszego kształtowania sieci połączeń. W ramach GZM uruchomiono już ekspresowe połączenia autobusowe z rozwijającym się lotniskiem Pyrzowice. O marce polskiego busa już zapominamy, a 2018 był rokiem odnalezienia się w nowej rzeczywistości Flixbusa. Mamy 54 linie, więcej marek autokarów, więcej miejsca na nogi między rzędami siedzeń, ale też rezygnację z obowiązkowej rezerwacji konkretnych miejsc i droższe bilety. Flixbusowi rzucić rękawice miała narodowa platforma biletów Polonusa, jednak również z tej strony nie pojawiła się żadna nadzwyczajna dla pasażerów oferta. Przełomowym momentem na polskiej kolei było wejście prywatnego przewoźnika kolejowego z połączeniem Kraków-Praga. 2 kursy odbywały się w weekendy, a podróż trwała około 6,5 godziny. Ten precedens nie zwiastuje dynamicznego rozwoju prywatnych połączeń na polskiej kolei. Przy obecnej tendencji promowania narodowych przewoźników to nie jest raczej oczekiwany rozwój wydarzeń. Przed nami dalsze losy materiału o komunikacji promowej w Świnoujściu. Po dość długim czasie od otwarcia ofert w końcu podpisano umowę z wykonawcą tunelu samochodowego pod Świną. Rząd opublikował program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej zawierający 20 projektów. Kolej Plus ma umożliwić uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości z liczbą mieszkańców ponad 10 000 osób, a obecnie bez dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi. Połączenie z siecią kolejową miałyby uzyskać m.in. 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój, 30-tysięczny Turek czy 20-tysięczne Myślenice. O Centralnym Porcie Komunikacyjnym nadal dużo dyskutujemy, tymczasem ruch lotniczy w Polsce dynamicznie rośnie. Lotnisko Chopina w 2018 roku obsłużyło prawie 18 milionów pasażerów, co dało 13% wzrost względem roku poprzedniego. W całym kraju porty lotnicze obsłużyły 46 milionów pasażerów. Tymczasem CPK ma móc obsłużyć 45 milionów pasażerów rocznie już na samym wstępie. Jednak przy założeniu dalszego wzrostu ruchu w kraju rok do roku o 10%, same porty lotnicze w aglomeracji warszawskiej mogłyby osiągnąć ten pułap w 2026 roku. Tymczasem pierwszy samolot z CPK miałby odlecieć pod koniec 2027 roku. Systemy informatyczno-telekomunikacyjne są dziś istotnym spoiwem infrastruktury, taboru i zasobów ludzkich. 2018 rok przyniósł dalszy ich rozwój. Miasta budują nowe systemy informacji pasażerskiej, np. w Częstochowie czy Pile, lub też rozbudowują obecnie istniejące SDIP w GOP-ie. Systemy biletowe bazujące na karcie płatniczej uruchomiono w Bydgoszczy i Wrocławiu. Swoje rozwiązania ITS rozbudowuje też m.in. Olsztyn. Białystok, Opole, Warszawa i Kielce. Te miasta postawiły na zagęszczenie sieci dystrybucji biletów dzięki pojazdowym biletomatom. W 2018 roku weszło rozporządzenie RODO, a w efekcie w pojazdach wielu operatorów transportu pojawiły się informacje o przetwarzaniu danych pasażerów w postaci ich wizerunku, zarejestrowanego na monitoringu. Rozwiązaniem, które ma ograniczyć czas poszukiwania wolnych miejsc parkingowych, a w efekcie zatłoczenia obszarów centralnych miast w wyniku tego poszukiwania mogą być aplikacje agregujące zajętość miejsc i wskazujące kierowcom obszary z wolnymi parkingami.
Miniony rok to dalszy dynamiczny rozwój usług współdzielenia pojazdów. W 7 największych polskich aglomeracjach jest obecnie ponad 18 tysięcy takich pojazdów, z czego 2/3 to rowery, samochodów jest 4000, a skuterów 1100. Nowością zeszłego roku były elektryczne hulajnogi do wypożyczania, których szacuje się, że jest już w polskich miastach ponad 1200. Zaczynają też już powstawać większe rowerowe systemy metropolitalne, jak na przykład rower łódzki czy trójmiejski Mewo. W carsharingu Punka pojawił się wręcz kultowy polski Polones. Operator rozpoczął też eksperyment z samochodami elektrycznymi. Usługi samochodowe w wersji komercyjnej rozwijają się na tyle dobrze, że Warszawa zrezygnowała z uruchamiania preferowanej miejskiej usługi. Sposobem na walkę ze smogiem komunikacyjnym mają być strefy czystego transportu, uchwalone w 2018 roku przez Sejm. Strefy mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz zmniejszenie ruchu samochodowego w obszarach silnie użytkowanych przez pieszych. Pierwszą strefę tego typu już mamy. Od 5 stycznia 2019 roku przepisy obowiązują na kilkunastu ulicach na krakowskim Kazimierzu. Dopuszczone do ruchu wewnątrz strefy są pojazdy elektryczne, wodorowe, na gaz ziemny, mieszkańcy bez ograniczeń, natomiast przedsiębiorcy oraz taksówkarze bez ograniczeń do 2025 roku. Nie wprowadzono jednak opłaty za wjazd dla pozostałych pojazdów, co również dopuściły nowe przepisy. Eksperyment w Krakowie będzie pierwszym zbiorem doświadczeń dla pozostałych miast, rozważających dalsze ograniczenia w ruchu pojazdów w obszarach śródmiejskich. Bardzo duże zmiany na polskim rynku producentów pojazdów. Autosan przy braku powodzenia w kontraktach dla wojska miał być przeniesiony z polskiej grupy zbrojeniowej do polskiej grupy energetycznej, a priorytetem miało być przygotowanie produkcji autobusów elektrycznych. Jednak do przeniesienia ostatecznie nie doszło. PESA po trudnym okresie między dwoma perspektywami finansowania projektów unijnych stara się wrócić na właściwy tor produkcji pod skrzydłami Polskiego Funduszu Rozwoju. Ursus Bus po wielu problemach z realizacją wygranych zamówień na autobusy elektryczne, ale nadal przy dużych perspektywach na rozwój produkcji został wystawiony na sprzedaż. Największy szok w branży wywołała jednak decyzja państwa olszewskich o sprzedaży udziałów w spółce Solaris. Większościowy pakiet przejęła hiszpańska grupa CAF, znana dotychczas z produkcji pojazdów szynowych. Nowi właściciele zapewniają, że marka Solaris zostanie utrzymana i będzie dalej rozwijana. Duży wpływ na tą decyzję miało zdobycie przez Solarisa w ostatnich latach istotnej pozycji na europejskim rynku autobusów elektrycznych. Jednym zdaniem nie sposób podsumować zeszłorocznych wydarzeń transportowych, ale zdecydowanie był to dobry rok rozwoju i przygotowania kolejnych inwestycji. Cień na nim kładzie jednak postępujący upadek regionalnej komunikacji autobusowej, galopujące ceny w przetargach budowlanych oraz zachwiana stabilność ceny prądu na kolejne lata. Co więc przed nami w 2019? Przede wszystkim będzie to kontynuacja wymiany taboru. Wystartują też kolejne przetargi na nowe trasy tramwajowe w kilku polskich miastach. Pociągi warszawskiego metra dojadą do następnych 3 stacji, wykończenie kolejnych 3 będzie trwało oraz rozpocznie się budowa następnych. Jeszcze bardziej zaplątamy się w sieci systemów teleinformatycznych wspomagających transport publiczny. Na wiosnę zapowiadany jest też wysyp nowych systemów współdzielenia hulajnóg. Walka ze smogiem trwa, jednak nie spodziewam się znaczących postępów w ciągu najbliższego roku. Ten rok powinien jednak przynieść stabilizację na rynku producentów taboru, którzy na brak zamówień nie mogą narzekać. Dziękuję też bardzo wszystkim osobom, które nadesłały do tego odcinka zdjęcia i materiały wideo. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!